Ciekaw jestem, co byście powiedzieli, tak bez żadnego googlowania ani przygotowania, gdyby ktoś was zapytał, kiedy konkretnie został zbudowany pierwszy aparat cyfrowy. Podpowiem wam, że było to dokładnie w roku mojego urodzenia. I wiem, co w tej chwili myślicie. Jak to możliwe, że historia fotografii cyfrowej jest tak młoda? To taki mały żarcik, żeby rozpocząć na wesoło. Twórca pierwszego aparatu cyfrowego, przenośnego aparatu cyfrowego, który zasilany był bateriami, nazywał się Steven Sasson i było to w roku 1975. Pierwsze zdjęcie cyfrowe, które zostało wykonane tym przenośnym aparatem cyfrowym, nie zostało niestety zarejestrowane. After the picture was grabbed, it was read out in about 50 milliseconds and digitized and stored in a digital memory card, which was contained down here. And so it was captured then, but it wasn't stored then. I needed a more permanent form of storage. Tak do końca nie wiem, jak zostało potwierdzone, że to pierwsze zdjęcie faktycznie zostało zrobione, skoro nie zostało nigdzie permanentnie zapisane. I mimo, że zostało ono przetworzone przez tą fantastyczną wtedy maszynę cyfrową, to sama kaseta cyfrowa, na której były rejestrowane zdjęcia, została dodana do projektu później. The only more permanent form of digital storage I had available to me at the time was digital cassette. Wielkość zdjęcia cyfrowego rejestrowana przez tamten aparat wynosiła 100 na 100 pikseli. Jeśli oglądacie niniejszy film w pełnej rozdzielczości HD 1920 na 1080, to 100 na 100 pikseli wygląda dokładnie tak. Sam Steven Sasson obliczał i przewidywał wtedy, że ludzkość będzie mniej więcej potrzebować 2 milionów pikseli, czyli 2 megapikseli, żeby dojść do poziomu akceptowalnego, poziomu, na którym będziemy zadowoleni z jakości zdjęć cyfrowych. Na dzisiejsze standardy jest to oczywiście dosyć śmiesznie mały numer, mała liczba, w momencie kiedy Sony wydaje właśnie aparat o rozdzielczości 61 megapikseli. Ale pokazuje nam to wyraźnie, jak daleko od tego momentu, od roku 1975 fotografia cyfrowa zaszła. Moja dzisiejsza historia fotografii cyfrowej będzie bardzo skondensowana, skupię się tylko na kilku konkretnych wydarzeniach, które ukształtowały to, co dzieje się w tym całym biznesie w dniu dzisiejszym. Rozmawiając o historii fotografii cyfrowej, trudno jest nie wspomnieć pierwszego aparatu firmy Sony, który narobił dużo zamieszania. Był to aparat zwany Sony Mavica. Skrót Mavica pochodził od Magnetic Video Camera. I tak w zasadzie to nie był to aparat cyfrowy, był ogłaszany jako pierwszy aparat elektroniczny. Zasada jego działania polegała na tym, że sczytywał on jedną klatkę z analogowego sygnału wideo i zapisywał ją na dyskietce umieszczonej wewnątrz stacji dysków, która znajdowała się w środku aparatu. Przenosimy się zatem od razu do roku 1988, kiedy to firma Fuji opracowała pierwszy aparat, który swoim wyglądem do złudzenia przypominał to, czym robimy zdjęcia w czasach dzisiejszych. Aparat ten nazywał się Fuji DS-1P i mimo, że nigdy nie trafił do sprzedaży, nigdy nie został udostępniony konsumentom, to miał bardzo duży wpływ na dalszy rozwój tej technologii. W roku 1988 również opracowano pierwsze standardy formatu JPEG i formatu MPEG. Obydwa z nich do dzisiejszego dnia są używane do zapisu zdjęć i filmów cyfrowych. W roku 1990 na rynek trafiła pierwsza wersja oprogramowania firmy Adobe, które nazywało się Photoshop. Narzędzie, które tak w zasadzie do dnia dzisiejszego jest podstawowym elementem w arsenale każdego cyfrowego fotografa, każdego fotografa w ogóle i bez którego bardzo ciężko jest pracować z cyfrowymi zdjęciami. W roku 1995 firma Casio wydała na rynek pierwszy aparat cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Był to milowy krok do przodu, ponieważ pozwalał on na natychmiastowy podgląd robionych zdjęć. Coś, co w dzisiejszych czasach wydaje nam się zupełnie normalne, jak może istnieć aparat cyfrowy bez wyświetlacza LCD. Ówczesny aparat firmy Casio miał rozdzielczość zaledwie 460 na 280 pikseli, również bardzo maluteńką jak na dzisiejsze standardy, ale był to już pewien krok do przodu.
Ale trzeba też mieć na uwadze, że tak w zasadzie w roku 1995 nie istniał jeszcze powszechnie używany internet, albo przynajmniej był w powijakach i nie było możliwości przesyłania zdjęć cyfrowych nikomu, ani dzielenia się nimi na sieci w żaden sposób. No dobra, mała poprawka tutaj. W roku 1995 powszechnie używany internet oczywiście już istniał w Stanach Zjednoczonych. Serwisy takie jak eBay, Amazon i AOL Online powstały w roku 1994. W Polsce natomiast nie było jeszcze powszechnie używanego internetu, więc nie myliłem się całkowicie, przytaczając to stwierdzenie po prostu tak z głowy. Tak się składa, że 18 maja właśnie 1995 roku TPSA po raz pierwszy ustąpiło legendarny już numer 020 21 22, dzięki któremu można było uzyskać dostęp do internetu, łącząc się poprzez modem w swoim komputerze. Więc tak w zasadzie jedynym zastosowaniem ówcześnie zapisywanych obrazów cyfrowych było przechowywanie ich na własnym komputerze, bądź też jakieś tam pierwsze próby druku. Rok 1995 był wyjątkowo ważny dla historii fotografii cyfrowej, ponieważ firma Ricoh wydała wtedy na rynek pierwszy aparat, który rejestrował nie tylko wideo, ale również dźwięk. Rozdzielczość zapisywanych przez ten aparat filmów wynosiła 768 na 480 pikseli. Ponownie na dzisiejsze standardy jest to śmiesznie malutki obraz i śmiesznie mała ilość pikseli na ekranie, ale na ówczesne standardy było to coś wyjątkowego, ponieważ rozdzielczość ta odpowiadała, a w niektórych przypadkach nawet przekraczała rozdzielczość ówczesnych przekazów telewizyjnych. Docieramy teraz do roku 1999, w którym to firma Sanyo wydała na rynek ten oto mały aparacik cyfrowy. Nie jest to żaden przełomowy projekt, żaden przełomowy aparat w historii fotografii cyfrowej, ale jest bardzo istotny w mojej własnej historii, ponieważ był to pierwszy aparat cyfrowy, z jakim się zetknąłem dzięki przedsiębiorczości mojego ojca, starszego pana Mielcarka. Nakręciłem niedawno osobny film poświęcony całkowicie tej małej maszynce, do którego obejrzenia serdecznie Was zachęcam. W roku 2002, byłem wtedy już w Stanach na stałe od mniej więcej 10 miesięcy, zostałem szczęśliwym posiadaczem aparatu Minolta D-Image 7. Aparat ten posiadał rozdzielczość 5,2 megapikseli, co ponownie na dzisiejsze standardy jest trochę śmieszne, ale było to już wystarczające, żeby zrobić nim swoje pierwsze wesele tutaj po tej stronie oceanu w USA. Jakość była na tyle dobra, że dało się z tego wydrukować całkiem porządny album. Na rynku fotografii cyfrowej w kategorii produktów adresowanych do zaawansowanego amatora i początkującego profesjonalisty prym wiódł wtedy Canon ze swoim nie do pobicia modelem D60. Tamtego legendarnego aparatu nie miałem nigdy okazji posiadać, ale w roku 2003 udało mi się nabyć jego następcę Canona 10D czy Canona 10D, którym to zrobiłem swoje pierwsze polskie wesele po tej stronie oceanu. I tak się składa, że do dzisiejszego dnia posiadam album, który został wykonany ze zdjęć zrobionych na tamtym weselu. Nie śmiejcie się, było to 16 lat temu. Zachował się w całkiem nienagannej jakości po dziś dzień. Zdjęcia są ostre i nie ma w zasadzie na co tutaj narzekać. Warto w tym momencie nadmienić, że były to bardzo ciekawe czasy. Lata pomiędzy 2002 a 2004 to był okres, kiedy świat tak w zasadzie przestawiał się na fotografię cyfrową i naprawdę ciekawie było przyglądać się temu wszystkiemu i być świadkiem tej transformacji. Widzieć, co działo się w studiach fotograficznych, w przeróżnych biznesach po tej stronie i jak ludzie starali się podejść do tego tematu i jak sobie radzili z tym, że nagle znika film, skąd tak w zasadzie bierze się ten obraz cyfrowy, to zdjęcie w tym nowym aparacie, jak jest ono produkowane, jak jest zapisywane, jak sobie poradzić z tym, że nagle nie trzeba już wysyłać filmu do laboratorium, tylko wyciągnąć z aparatu tą małą kartę, którą jakimś tam cudem odczytuje nasz komputer i właśnie potrzebny jest teraz ten Adobe Photoshop i co w ogóle z tym zrobić. W roku 2002, kiedy podejmowałem swoją decyzję, jakiego systemu będę używał,
Nikon tak w zasadzie odstawał od Canona całkiem pokaźnie i nie wskoczył z powrotem do gry aż do roku 2007, kiedy to Nikon zdecydował się zmienić trochę podejście do fotografii cyfrowej. Zamiast starać się zrobić sensor o jak największej ilości megapikseli, zrobił sensor 12-megapikselowy w momencie, kiedy konkurencja dochodziła już do 21, co pozwoliło na mniejszą ilość szumów przy bardzo wysokich czułościach. Dzięki temu model D3 był uznawany za najbardziej czysty aparat, jaki można było robić zdjęcia prawie w kompletnej ciemności. Maksymalne ISO tego aparatu było podbite wtedy do 102 000. Konkurencja jeszcze tego nie posiadała. Teraz to już zamierzchła historia. Wracając do samego sprzętu, ciekawe jest to, że bardzo znaczącą rolę odgrywała wtedy firma Kodak. Na rynku były dwa aparaty Kodaka, jeden 2-megapikselowy i jeden 6-megapikselowy, z następnymi, które były wydawane w ciągu następnych kilku lat. I wydawało się, że Kodak na zawsze pozostanie jednym z producentów sprzętu fotografii cyfrowej, który będzie miał jakieś bardzo konkretne znaczenie. Tymczasem, jak wszyscy wiemy już dzisiaj, po kilku latach Kodak praktycznie zniknął. Długo by debatować na temat, co było powodem upadku Kodaka na rynku cyfrowym. W każdym razie historia tej firmy zakończyła się ostatecznie w roku 2012, jeśli chodzi o fotografię cyfrową, ogłoszeniem, że Kodak nie będzie już dalej produkował aparatów cyfrowych. Rok 2007 to nadejście kolejnego przełomowego urządzenia w fotografii cyfrowej – iPhone. W dzisiejszym filmie nie będziemy opowiadać o tym, jak smartfony zmieniły świat fotografii cyfrowej, ponieważ jest to zbyt szeroki temat, ale nie obejdzie się bez zaznaczenia tego, że kiedy pojawiły się na rynku, dokonały się diametralne zmiany w tym, jak i czym każdy z nas robi zdjęcia. Jak wspomniałem przed chwilą, w roku 2003 zostałem posiadaczem swojego pierwszego aparatu Canona i w tym momencie docieram do sedna sprawy i powodu, dla którego robię dzisiejszy film, ponieważ od 2003 roku pracuję tylko i wyłącznie na sprzęcie Canona. Mój genialny 10D został zastąpiony modelem 20D, potem modelem 5D. Obecnie od paru lat pracuję trzecią wersją modelu 5D. W dniu dzisiejszym wybór tego, czym chcecie fotografować, praktycznie sprowadza się do decyzji takich jak ergonomia i który system bardziej odpowiada temu, w jaki sposób lubicie pracować. Osobiście tak naprawdę te wojny producentów Canon, Nikon, Sony czy co tam jeszcze nigdy w zasadzie nie miały dla mnie znaczenia. Napotkałem bardzo wiele osób na swojej drodze, które zawsze twierdziły, że musisz się przerzucić, ponieważ Nikon ma to, a Canon ma tamto, a Sony ma jeszcze coś lepszego. Ja zawsze mówiłem ludziom, róbcie zdjęcia tym, co Wam najbardziej pasuje. I tak się złożyło, że mnie osobiście przez lata najbardziej zawsze odpowiadał Canon. Aż do dzisiejszego dnia, kiedy to sam podjąłem decyzję o tym, żeby się przerzucić na inną markę. Żona powiedziała, że powinniśmy, więc podjąłem taką decyzję. I tutaj nastąpi dość osobista część tego filmu, ponieważ jest to bardzo dziwne uczucie. Tak w zasadzie wszystko, co tutaj widzicie przede mną, to są tylko narzędzia. I bardzo dziwne jest to, do jakiego stopnia człowiek przywiązuje się do tych narzędzi, z którymi tak w zasadzie pracował praktycznie codziennie przez ostatnie 16 lat. Myślę, że każdy twórca, każdy artysta, każdy, kto jest jakimś fachowcem w swojej dziedzinie, jest w stanie zrozumieć to dziwne przywiązanie do przedmiotów martwych, do swoich narzędzi pracy, do rzeczy, które towarzyszą nam przez całą tą 16-letnią drogę. I teraz dokonuje się ta totalna zmiana, kiedy nie będę już miał dostępu do tego sprzętu i będę musiał przyzwyczaić się do czegoś nowego. To prawie jak zmiana miejsca zamieszkania. Wierzymy, że będzie dobrze, chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie będzie już tak samo. Podsumowując, w roku 2019 robimy zdjęcia aparatami, które praktycznie widzą w ciemności. Pozbawione są szumów przy niesamowicie czułych ustawieniach ISO 51200 czy nawet jeszcze wyższych.
Rozdzielczość przekracza 60 megapikseli, jakość jest naprawdę fantastyczna. Można z nich robić wydruki o praktycznie dowolnej wielkości, podczas gdy przy pierwszych podrygach fotografii cyfrowej ciężko było wydrukować dobre zdjęcie o wielkości 4x6 cali. No i oczywiście jeśli ktoś z Was chciałby zakupić cokolwiek z tego, co widzicie tutaj na stole, to zapraszam serdecznie. Czego spodziewać się w przyszłości? Nie wiem tak do końca. Wiem natomiast jedno: fotografia cyfrowa nadal się rozwija i co by się nie działo, będziemy raportować na bieżąco. Na dzisiaj dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta krótka historia fotografii cyfrowej według Dawida M. Do zobaczenia za mniej więcej 3 dni.